10 skandalicznych zachowań polskich polityków. Miejsce 10. Jachira rozrzuca pieniądze w Sejmie. Podczas posiedzenia Sejmu 22 czerwca 2022 roku, które rozpoczęło się od zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na drugą kadencję, posłanka Koalicji Obywatelskiej rozrzuciła sztuczne pieniądze na ławy sejmowe. Na tym jednak nie koniec. Polityk szarpała się także z przedstawicielem Straży Marszałkowskiej. Ówczesna marszałek Sejmu zwróciła uwagę Klaudii Jachirze i nazwała jej zachowanie skandalicznym. Nie tylko Klaudia Jachira pokazała swoje niezadowolenie. Posłowie opozycji głośno skandowali przeciwko prezesowi NBP. Posłowie lewicy przygotowali nawet specjalne banery. Widniały na nich napisy PiS równa się drożyzna oraz Glapiński musi odejść. Adam Glapiński w maju został wybrany przez Sejm na drugą kadencję w roli prezesa Narodowego Banku Polskiego. Za jego kandydaturą głosowało 234 posłów, a przeciw było 223 posłów. Posłanka poinformowała o karze, jaką nałożyło na nią prezydium Sejmu. Według jej relacji miało być to obniżenie uposażenia poselskiego o połowę przez 3 miesiące. Miejsce 9. Nitras rzuca w Kaczyńskiego bucikami. Sławomir Nitras, schodząc z mównicy sejmowej, podszedł do miejsca, w którym siedział prezes PiS Jarosław Kaczyński i zostawił przed nim dziecięce buciki. W tym momencie siedzący obok wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki chwycił buciki i rzucił w Nitrasa. Następnie Nitras je podniósł i próbował ponownie położyć przed Kaczyńskim. Jednak na jego drodze stanął szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wicemarszałek sprawiedliwości Patryk Jaki. Wcześniej Nitras mówił, że według kościelnego raportu w sprawie 382 księży po 1989 roku dopuściło się molestowania nieletnich. Tymczasem w więzieniach według niego za przestępstwa seksualne karę odsiaduje zaledwie 2 księży. Sam Nitras odniósł się do tej sytuacji w ten sposób. Chciałem tam postawić dziecięce buciki jako symbol tych ponad 600 dzieci, które są w raporcie polskiego kościoła. Terlecki wziął i po prostu te buty wyrzucił. Miejsce 8. Berkowicz z wódką i skrętem. W październiku 2021 roku w Sejmie trwała debata nad zwiększeniem akcyzy na alkohol i papierosy. W nietypowy sposób przeciwko zwiększeniu podatków zaprotestował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków. I przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca, puentował przedstawiciel Konfederacji. A później na mównicy sejmowej otworzył butelkę wódki i się z niej napił. Czy to rzeczywiście była wódka? W 80% to były podatki. Stąd mój grymas na twarzy po wypiciu. W ironiczny sposób skomentował poseł Berkowicz. Poseł jest znany z nietypowych happeningów w Sejmie. Kilka miesięcy wcześniej zaprezentował na mównicy sejmowej, zwracając uwagę, że za jego posiadanie w Polsce można dostać nawet 3 lata więzienia. Miejsce 7. Braun wyrzuca choinkę do kosza. W styczniu 2023 roku krakowscy sędziowie zaangażowani w walkę o praworządność zgodnie z tradycją postawili w gmachu sądu świąteczną choinkę. Drzewko obwieszone zostało bombkami z symbolami konstytucji, LGBT+, przyjaźni polsko-ukraińskiej, wolnych mediów itd. W piątek 27 stycznia planowali rozebrać drzewko. Nie zdążyli. Około godziny 11 do budynku sądu wszedł poseł Konfederacji Grzegorz Braun w towarzystwie kilku mężczyzn i powołując się na poselski immunitet oraz twierdząc, że dokonuje interwencji, zabrał drzewko i wyrzucił je do kosza na śmieci. Sędziowie twierdzili, że wycena strat jest wysoka, ponieważ bombki były ręcznie malowane. Sędziowie zapowiadali, że zwrócą się z wnioskiem o uchylenie immunitetu dla posła Brauna i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Na miejsce została wezwana policja, która zabezpieczyła dowody i przeprowadziła czynności wobec posła, który miał się powoływać na immunitet. Policja wylegitymowała Brauna, który twierdzi, że będzie interweniował w sprawie policjantów. Wstyd, że nosi pan polski mundur, miał powiedzieć poseł Braun. Miejsce 6. Kamiński i gest Kozakiewicza. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek 21 grudnia
2023 roku postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając w drugiej instancji, wymierzył prawomocne kary po 2 lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas afery gruntowej. W czwartek podczas posiedzenia Sejmu pozbawieni mandatów Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik weszli na salę obrad. Towarzyszyły temu okrzyki części posłów do więzienia, a także brawa. Po zajęciu miejsca na sali obrad Kamiński wykonał gest zwycięstwa, a następnie tzw. gest Kozakiewicza. Ten gest mógł być spowodowany tym, że Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Dudę już 9 lat temu, w 2015 roku. Natomiast ryzyko trafienia polityków za kratki jest bardzo wysokie. W związku z tym Andrzej Duda chce im rzucić kolejne koło ratunkowe. Miałby podpisać pismo o potwierdzeniu aktu łaski wobec 2 polityków PiS, co de facto oznaczałoby ponowne ich ułaskawienie. Prezydent szykuje jeszcze jeden ruch. Gdyby Kamiński i Wąsik zostali zamknięci, Andrzej Duda chce rozesłać do światowych przywódców i międzynarodowych organizacji informację o tym, że w Polsce są więźniowie polityczni. Miejsce 5. Lichocka ze środkowym palcem. 13 lutego 2020 roku posłowie na sali plenarnej głosowali m.in. nad przyznaniem 2 miliardów złotych TVP. Opozycja jednak chciała, by te pieniądze wsparły leczenie chorych na raka. Posłanka PiS Joanna Lichocka w pewnym momencie pokazała środkowy palec. Uwieczniły to kamery i aparaty. Chorzy na raka, w tym Janina Ochojska, poczuli się urażeni zachowaniem posłanki PiS. Protestowali także rodzice chorych onkologicznie dzieci. Początkowo Joanna Lichocka tłumaczyła, że jej gest nie był obraźliwy, po prostu przesuwała palcem pod okiem. Następnego dnia mówiła o poprawianiu włosów, a na koniec przeprosiła tych, których to mogło urazić. Posłanka została ukarana naganą, czyli najwyższą karą przewidzianą przez regulamin Sejmu. Obejrzeliśmy nagranie z monitoringu sejmowego. Wysłuchaliśmy też wyjaśnień pani posłanki. Nie daliśmy wiary temu, że to był przypadkowy gest. To zachowanie było niegodne posła, mówiła szefowa Komisji Etyki. Miejsce 4. Palikot z dildem i pistoletem. Plastikowy penis i pistolet, przedmioty, które większości osób przychodzą na myśl, gdy słyszą nazwisko Janusza Palikota. Owe artefakty, wraz z 2 manekinami kobiet z zaklejonymi ustami, którym na szyjach powieszono plansze z napisami: jeśli powiecie o tym komukolwiek, to was rozwalę ci łeb, oraz telewizorem z odtwarzaną sceną zostały zaprezentowane na konferencji prasowej w 2007 roku, zorganizowanej przez posła PO w sprawie wydarzeń w lubelskiej policji. Kilku funkcjonariuszy było tam podejrzewanych o przestępstwa seksualne. To są rzeczywiście symbole prawa i sprawiedliwości dzisiaj w Polsce. I to są symbole policji w Lublinie. Taki komentarz wygłosił Palikot na swojej konferencji. Pomimo, że zachowanie Palikota mogło wydawać się skandaliczne, interweniował on w słusznej sprawie. Proces policjanta toczył się od 2008 roku. Prokuratura oskarżyła Grzegorza K. o przekroczenie uprawnień i nadużycie stosunku zależności wobec 9 kobiet, które od stycznia 2006 do 2007 roku przebywały w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KMP w Lublinie. Oskarżony policjant dozorował osoby zatrzymane. W połowie września 2007 roku dyscyplinarnie zwolniono go z policji. W 2011 roku został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Miejsce 3. Korwin spoliczkował Boniego. Janusz Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego. Do incydentu doszło w lipcu 2014 roku podczas zorganizowanego przez MSZ spotkania polskich europosłów. Korwin-Mikke mówił potem, że spoliczkował Boniego, bo mu tak obiecał. Kiedy w czasie debaty w sprawie uchwały lustracyjnej w 1992 roku Boni wypierał się, że był agentem SB i wyzywał mnie od idiotów, dałem mu słowo i go dotrzymałem. Przyznał się potem, że był agentem. Od początku miałem rację, mówił Korwin-Mikke. Zawiadomienie w całej sprawie złożyło MSZ. Prokuratura uznała, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i wystąpiła do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Korwin-Mikkemu. W 2015 roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet.
Korwin-Mikke uznawał sprawę za honorową. Pytany, czy nie żałuje swojego czynu, odparł: ależ skąd? Po raz drugi bym mu dołożył. W 2017 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał polityka na karę grzywny w wysokości 20 000 złotych, plus koszty sądowe. Miejsce drugie. Kaczyński nazywa Tuska niemieckim agentem. Tuż po tym, jak Sejm wskazał Donalda Tuska na urząd premiera, uroczyście odśpiewano polski hymn. Zaraz po zakończeniu hymnu bez żadnego trybu na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński. Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża, ogłosił. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem, oświadczył Kaczyński, zwracając się do Tuska. Posłowie PiS skandowali przy tym do Berlina. Wcześniej Tusk, który wygłosił mowę po głosowaniu, zwracał się bezpośrednio do Kaczyńskiego. Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, każdego dnia słyszałem tę płytę, nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka jak Jacek Kurski po tym, co zrobił, świat nie widział. Donald Tusk nawiązał do kontrowersyjnej wypowiedzi byłego prezesa telewizji rządowej Jacka Kurskiego z 2005 roku. Ówczesny poseł PiS mówił o dziadku Donalda Tuska, który miał według niego na ochotnika wstąpić do Wehrmachtu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że nie żałuje tego, iż nazwał premiera Donalda Tuska niemieckim agentem. Miejsce pierwsze. Strażak Braun z gaśnicą. Do skandalu doszło we wtorek 12 grudnia 2023 roku po południu w Sejmie. Odbywała się tam uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Hanuki. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę i zgasił świece hanukowe. W efekcie doszło także do słownej awantury na sali plenarnej. Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Braun. Na sytuację zareagowały służby w Sejmie. Poproszono zebrane osoby o rozejście się. Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego talmudycznego kultu w Sejmie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami Hanuka. Przypisano mi pobudki rasistowskie, podczas gdy ja właśnie przywracam stan moralności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu, bo takie jest przesłanie tych świąt, wygłosił później poseł Braun na trybunie sejmowej. Później marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła Brauna z obrad. Zapowiedział także karę finansową. Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.